Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was z nowego sprzętu, więc mam nadzieję, że po pierwsze będzie wszystko dobrze że będziecie dobrze słyszeć i że będziecie dobrze widzieć i że uda mi się to wszystko zgrać, smontować i że będzie idealnie. Jeszcze nie do końca wiem, gdzie patrzeć, bo patrzę na swój podgląd, a powinnam bardziej patrzeć na obiektyw i staram się to robić. Mam nadzieję, że w końcu się przyzwyczaję do nowego sprzętu. Chciałam po prostu zrobić dla Was lepszą jakość i żeby te filmy lepiej się oglądało. Jeszcze po ostatnim filmie, który dodałam, to właśnie ta jakość mi najbardziej przeszkadzała, że jest słaba. A przychodzę dzisiaj z podsumowaniem marca. Nagrywam trochę wcześniej i jednej książki nie dokończyłam, natomiast jest ona już na tej liście, bo dzisiaj ją skończę, tylko akurat teraz mam właśnie czas, by nagrać film. Więc zacznę od początku. Marzec zaczęłam z książką Yeon Mi Park Przeżyć. Jest to książka z wyzwania 12 książek na 12 miesięcy. Jest to książka, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jest to reportaż. Natomiast opinie o tej książce są różne, ponieważ specjaliści zajmujący się właśnie Koreą Północną mają taki problem właśnie z Yeon Mi Park, że uważają, że ona trochę stała się taką główną celebrytką i nie do końca mówi prawdę. Natomiast to, co jest w tej książce opisane, te wszystkie wydarzenia i wszystkie jakby rzeczy, które się działy Yeonmi i jej mamie i rodzinie ogólnie, są porażające i aż nie chce się wierzyć, że takie rzeczy mają miejsce w XXI wieku i podejrzewam, że to, co się dzieje w Korei Północnej, to i tak jest jeszcze maleńki odsetek tego, co się dzieje kobietom na przykład w Arabii Saudyjskiej albo w innych takich regionach, gdzie kobieta tak naprawdę nic nie znaczy, chociaż w Korei Północnej to akurat żaden z obywateli nie znaczy nic, więc trochę jest inna wartość. Nie wiem, jak to powiedzieć. Natomiast właśnie Yeon Mi Park wywarła i rozpoczęła taki miesiąc i wywarła na mnie ogromne wrażenie. Kolejna książka jest to książka, którą słuchałam w audiobooku, mianowicie trzeci już tom z serii o Johnie Carterze, czyli książka Edgara Rice'a Burroughsa, Wódz Marsa. Mamy tutaj już opisane przygody. Mam wrażenie, że ostatnie przygody tak naprawdę samego Johna Cartera i Deja Torris, ponieważ w kolejnym tomie mamy już do czynienia z Cartorisem, czyli z synem Johna Cartera. Ta seria jest tak dziwna, jak dla mnie, tak fantastyczna, że aż cudowna i że aż chce się ją czytać i aż chce się ją poznawać. Nie chcę też poznawać jej cały czas jakby inaczej. Nie chcę też poznawać jej jakby od razu całej, bo mogłabym. Natomiast uważam, że wtedy przejem trochę temat, ponieważ w zasadzie te wszystkie tomy opisują to samo, czyli przygody, fantastyczne przygody Johna Cartera, który daje sobie radę ze wszystkim, jest takim super bohaterem na Barzum, czyli na Marsie, na czerwonej planecie. Natomiast jednak ta seria mnie pochłonęła. Tutaj mamy do czynienia już z jakby jest bardzo połączony ten tom z tomem drugim, gdzie Deja Torris została zamknięta w pewnej wieży marsjańskiej, która otwiera się tylko raz na marsjański rok. Marsjański rok jest tam dłuższy niż nasz polski, chciałam powiedzieć, nasz ziemski. Więc jest o tyle ciężej wyliczyć mu to, bo on się nie umie przestawić. Natomiast udaje mu się jakimiś tam korytarzami dostać do tej wieży. Oczywiście nie bez przeszkód. Oczywiście nie mogło pójść gładko, więc cały tom mamy cały czas przygody właśnie naszego Johna Cartera. I też w sumie w tym mam takie wrażenie, że w tym tomie się już takie przygody typowe Johna Cartera skończyły i teraz przechodzą podobne problemy na Cartorisa.
No ale o tym powiem w kwietniu, bo w kwietniu planuję właśnie przeczytać 4. już tom, a w zasadzie przesłuchać ostatni audiobook, który mi został, aby już zakończyć z serią audiobooków i przejść na mój czytnik, by dokończyć tą serię czytaną. W sensie, żeby doczytać tą serię, bo tylko 4 audiobooki są wypuszczone. Trzecia książka, jaką przeczytam, jest w sumie dosyć dziwną książką. Jeżeli czytaliście Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern, to ta książka bardzo mi tą książkę przypomina swoim zamysłem takim trochę fantastycznym, trochę takim z realizmem magicznym. Mamy tutaj książkę Zakochany przez przypadek Joawa Bluma. Ja miałam tę książkę od siostry pożyczoną, postanowiłam już ją oddać jej i dać jej, żeby przeczytała. Natomiast mam zdjęcie i ta książka naprawdę jest fajna. Jest to książka o takich bohaterach, którzy jakby mącą w świecie i sprawiają, że na przykład ktoś, kto powinien zostać poetą, a nie jest poetą, staje się tym poetą, że na przykład dostają takie zadania, muszą to robić, ktoś nad nimi sprawuje pieczę, a oni jakby takimi przypadkami rządzą. No a tutaj mamy też właśnie 3 postaci, które właśnie są tymi takimi głównymi mącaczami przypadków. Nie wiem jak nazwać ich po prostu. Natomiast okazuje się na koniec coś zupełnie nierealnego jeszcze. Nie będę zdradzać, bo trzeba do tego dojść trochę w tej książce. Natomiast to, co może odrzucać w tej książce, to to, że zaczynamy tę książkę, Boże, ile tego słowa, od czegoś takiego, że jest kilku głównych bohaterów, kilka postaci, które nam opisują czas, opisują to, co się dzieje, więc to może być ciężkie w odbiorze, natomiast sama książka jest naprawdę świetnie napisana. Właśnie mam wrażenie, że trochę podobna do Bezgwiezdnego Morza Erin Morgenstern, natomiast to są zupełnie 2 różne przypadki, ale tam w Bezgwiezdnym Morzu też działy się takie niestworzone historie, rzeczy, które tak naprawdę nie zdarzają się nam w prawdziwym życiu, albo my o tym nie wiemy. Więc bardzo ciekawa książka. Na pewno polecam zapoznać się z Zakochanym przez przypadek, bo wciągnęłam się bardzo w tę książkę. Początek jest ciężki, natomiast im więcej się to czyta, tym bardziej ta książka przypada do gustu. Kolejna książka, którą przeczytałam, ale nie jestem z niej zachwycona, jest to Misconduct Penelope Douglas, erotyk. Więc zdecydowanie to nie są moje klimaty. Generalnie zamysł tej książki mi się podobał, nie było aż tak dużo erotyki, chociaż kiedy się pojawiała, to nie pasowała mi kompletnie, ale jakoś tak wciągnęłam się w historię bohaterów, że nie chciałam przerywać tej książki i po prostu chciałam sobie jakby dokończyć historię bez erotyczności. Tego się nie dało, natomiast starałam się to zrobić. Bardzo nie podobała mi się korekta tej książki, bo bardzo dużo było literówek w samej książce, co też bardzo mąciło mi w odbiorze. Generalnie o historii może opowiem, bo nie opowiedziałam. Mamy tutaj nauczycielkę i ojca ucznia, którzy zaczynają coś do siebie czuć. Jako że ona jest nauczycielką tego ucznia, no to nie może jakby być z tym ojcem, no i oni łamią zasady, by być ze sobą. Natomiast tam też w tle jest inna historia, o której dowiadujemy się też w dalszym planie i jest to taka mroczna historia. Ogólnie chyba Penelope Douglas pisze takie erotyki z mrocznym klimatem, z mrocznymi historiami, bo czytałam chyba jej książkę Punk 57. Tak mi się wydaje, że czytałam. Ona też niezbyt mi przypadła do gustu, chociaż na pewno bardziej przypadła niż Misconduct.
Natomiast też właśnie pamiętam, że tam była jakaś mroczna historia i mroczny taki wątek. Także ona chyba pisze w takim właśnie stylu. A teraz przechodzę do książki, do mojej takiej współpracy recenzenckiej, czyli pierwszy tom Przedpamięci, serii Przedpamięć i pierwszy tom, czyli Osobliwość, książka Oktawii Sangi. Jest to debiut. Możecie ją jakby już w przedsprzedaży zakupić na stronie Oktawii przedpamięć.pl, ale też pojawił się e-book już na Legimi oraz też na Empik Go widziałam, że jest do kupienia e-book, bądź też w Empik Go, w sensie na stronie Empiku jest do zakupienia e-book, a na Empik Go można przeczytać e-booka, także e-booki już się pojawiły. Książka w wersji papierowej jest dostępna w wersji limitowanej, także jeżeli chcecie papierową książkę, to radzę Wam się pospieszyć, żeby ją jeszcze zdobyć, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Mamy tutaj rodzinę pariosów, dla której taka strefa duchowa nie stanowi żadnej tajemnicy. Jest to taka dla nich też dziedzina bardziej naukowa niż właśnie taka duchowa, egzystencjalna. Mamy tutaj Oresta, który jest takim głównym członem tej rodziny, który rozpoczął to wszystko, tą sferę duchową poznawać. Mamy Emila, który zakochuje się w Julce, chociaż nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. No i tam się staje tak, że ta Julka zachodzi w ciążę i pojawia się Andra. Natomiast Emil widzi w tej swojej takiej sferze duchowej, że Andra jest dla niego czymś złym i czymś, z czym powinien urwać kontakt. No i stara się odrzucić i Julkę przez to, i właśnie Andrę, chociaż Julce mówi, że z nią może być, tylko żeby tej Andry nie było nigdzie w pobliżu. Julka wychowuje to dziecko bardzo dobrze, jej to idzie, chociaż początki były ciężkie, bo miała depresję taką lekką po tym wszystkim, że została sama z takim problemem. No i mamy tutaj historię Andry, która jest taką istotą jakby doskonałą, która nie potrafi sobie poradzić w naszym świecie, ponieważ jest jej z tym ciężko, ponieważ jakby to powiedzieć, ona jest dzieckiem i widzi wiele rzeczy i wiele rzeczy jakby dla niej jest normalnych, a dla wszystkich innych nie. Więc jest taka ciężka ta historia. To, co się tu dzieje, naprawdę wyrywa z kapci. I żadne moje słowa o tej książce nie powiedzą naprawdę tyle, ile tutaj jest dobroci w tej książce. Ja nie mogłam się oderwać, więc jeżeli Wy będziecie chcieli przeczytać tę książkę, to przygotujcie się na to, że ta książka bardzo wciąga i porywa. Jest to też pierwszy tom z trylogii, więc czekamy na drugi i trzeci, bo po tej pierwszej książce podejrzewam, że kolejne będą jeszcze lepsze. Albo na tym samym poziomie, albo jeszcze lepsze, chociaż sądząc po tym, jak narastała akcja w tej książce, to podejrzewam, że te kolejne tomy mogą być jeszcze lepsze. Co prawda jestem ciekawa, czy to będzie temat Andry, czy to będzie temat inny, kogoś z członków rodziny, których jeszcze nie znamy, a może będziemy mówić o członkach rodziny, których już poznaliśmy, a było o nich naprawdę mało. Tak jak na przykład babcia Oresta, która jest tylko w prologu, troszeczkę o niej wspomniane, a ona mnie porwała, urzekła i całą książkę liczyłam, że gdzieś się pojawi. Także to była już piąta książka i zaraz muszę otworzyć sobie plik ze zdjęciami. Zaraz wrócę. Dla Was to będzie chwila, dla mnie też chwila, ale muszę po prostu znaleźć 2 zdjęcia z książek, bo też są moją współpracą recenzencką. Dobra, powróciłam, znalazłam już te zdjęcia.
No i kolejne dwie książki to są takie krótkie opowiadania, gdzie zgłosiłam się jakby też do zrecenzowania i ich dostałam odpowiedź. I pierwsze takie opowiadanie to jest ostatni wiersz hrabiego Dariana. Książka Marii Magdaleny. Bardzo mi się podobało. Było takie nietypowe. Trochę mi było przykro, że jest takie krótkie, chociaż z kolejnym było mi jeszcze smutniej, że było takie krótkie i że tak naprawdę ta akcja była taka skondensowana. Natomiast tutaj w tym opowiadaniu Ostatni wiersz hrabiego Dariana mamy do czynienia z taką szkołą dla kobiet, dla dziewczynek, które uczą się tam sztuki tańca, sztuki muzyki. Generalnie no, chodzą tam do szkoły, piszą wiersze niektóre, taka artystyczna można powiedzieć szkoła. No i hrabia Darian jest takim założycielem, opiekunem tej szkoły, takim prowadzącym. No i jakby on uczy te dziewczęta, ale też wspiera, mieszka tam z nimi. No i jedna z dziewcząt z nim ma jakiś taki lepszy kontakt. Można powiedzieć, że się w sobie zakochują. No i ona pisze wiersze. W dzień swoich urodzin spotyka tego hrabiego Dariana, aby przeczytać mu wiersz, chociaż to nie jest jej plan, ale jakby on dowiaduje się, że ona ma wiersze, które pisze sama, chce, aby jej przeczytała. Jeszcze raz, chce, aby on jej... Czekajcie, bo ja się zagubiłam. On chce, aby ona przeczytała mu te wiersze. Jako że jest autorką, to lepiej będzie wiedziała, o co chodzi jakby z tym tematem. Więc umawiają się na wieczór tego dnia, natomiast w ten dzień hrabia Darian znika. Pojawia się równo za rok. No i ta dziewczyna czeka cały rok, bo dostaje od niego list, że będzie właśnie za ten rok tam i że wtedy na pewno wysłucha jej wiersza. No ale jak przyjeżdża, to ona zauważa, że on bardzo się zmienił, że jest słabszy, słabowity. No a jak to się dalej potoczy, to musicie przeczytać. Nie jest to krótkie, a wydaje mi się, że na Empiku można przeczytać te opowiadania, oba, bo drugim opowiadaniem Marii Magdaleny jest Oliver. Jest to książka o takim wojskowym. Trochę skojarzyła mi się z Toksycznymi dziewczętami, tylko jakby nie od tej strony chorej osoby, a od strony tych, którzy mieli je zlikwidować. No ale tutaj mamy jakąś groźną chorobę na wyspie. No i ten Oliver wraz z oddziałem wojskowym musi dostać się na tę wyspę, by zabić tamtych zarażonych. Natomiast na miejscu okazuje się, że ci zarażeni tak naprawdę nie są zarażeni, ponieważ sprzęt, który oni dostali, jest zniszczony tak, aby wszystkie osoby pokazywać jako zarażone, więc tak naprawdę to wojsko zabiło nieszczęśliwych ludzi, niewinnych ludzi i wydarzyła się tak naprawdę zbrodnia. No i ten Oliver, główny nasz bohater, idzie do kapitana, mówi mu o tym, a jak to się skończy, to jest na ostatniej stronie i wam tego nie zdradzę. Myślę, że troszeczkę też zaspoilerowałam tą historię. Natomiast no, końcówki wam nie zdradzę, jak się skończy ta historia. Jest to ciekawe na pewno i myślę, że Maria Magdalena ma taki duży potencjał jakby w pisaniu książek i czekam na jakieś dłuższe jej pozycje, bo myślę, że będą na pewno ciekawe. Jak już te krótkie są takie dobre, to myślę, że te dłuższe też będą ciekawe. No i ostatnia książka, której nie dokończyłam jeszcze, ale dzisiaj ją skończę, bo już zaraz do niej siadam. Jest to Tino Pie, Science Fiction Adrianny Białowiec. Ja wam powiem, jestem na stronie 319 z 465, ale akurat teraz mogłam nagrać film
i nie mogłam jakby wcześniej dokończyć tej książki. Ale mamy tutaj Tino Paja, który jest takim cyborgiem, który nagle pojawia się na planecie takiej w sumie zamieszkałej przez ludzi, chociaż akcja powieści dzieje się już w przyszłości i ta planeta to nie Ziemia, tylko jakaś już inna z planet. Jest on niezwykle groźny i na swojej drodze spotyka Hanako Sakurę, która mu pomaga trochę, bo on zatrzymuje się jakby w jej domku, ona ratuje mu życie, on jej pomaga też. No i mam wrażenie, że będzie to taki wątek miłosny. On już się pojawił, mam w takim moim odczuciu. Natomiast Tino Pai chce wrócić do swojej galaktyki. Nie jest do końca przekonany, że mu się to uda. No, na początku żyje w takiej tajemnicy, nikt poza Hanako nie wie o nim, natomiast Hanako czuje taką jakby presję, że tylko ona o tym wie. Mówi o tym swojej najlepszej przyjaciółce, no a ta przyjaciółka idzie do swojego chłopaka, no i dalej dzieją się historie takie, że no, o Tino Paju dowiadują się nie tylko wrogowie, czyli Kiritianie, natomiast też inni wrogowie Likanie, którzy są jakby takimi wilkołakami, mają modyfikację ciała, aby być bliżej wilków, więc jestem na momencie, gdzie jest taka batalia pomiędzy Likanami a Tino Pajem. Bardzo ciekawa jest ta książka, bardzo mi się podoba. Na pewno ciężko było mi wejść w ten klimat, ponieważ jest to science fiction, dość naukowe science fiction, bo dużo jest naukowości i na początku nie umiałam się kompletnie w to wgryźć. Natomiast im dalej jestem w tej książce, tym bardziej ona mi się podoba, więc na pewno będę polecać do przeczytania. I ta książka też jest dostępna na Legimi. Jakbyście chcieli przeczytać, to jest na Legimi. W abonamencie jest dostępna. Także 3 książki, 3 książki? Chyba tak. Są na Legimi, czy 2? 3 książki na Legimi z moich przeczytanych są na pewno, więc jeżeli macie Legimi, to możecie zajrzeć. I ja bym chyba już kończyła ten film. Więcej książek nie udało mi się przeczytać. Chociaż myślę, że gdybym nie miała lekkiego zastoju czytelniczego nie po Tino Pai, tylko po osobliwości, bo ta książka jednak wywarła na mnie takie duże wrażenie, że nie mogłam nic innego czytać, to myślę, że przeczytałabym jeszcze więcej. Natomiast trochę ten Tino Pai też mnie zablokował swoją naukowością. No ale wyszłam jakoś z tego i już dzisiaj na pewno skończę tę książkę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że jakość się polepszyła, więc dajcie znać w komentarzach, czy jest lepiej, czy nie. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!